Dzień dobry, witamy serdecznie w ten piękny i słoneczny dzień, kolejny w Tajlandii. Także właśnie jesteśmy już tutaj spakowani, wszystkie rzeczy już są. Asia tam ogarnia jeszcze social media. No i co? I będziemy się kierować w stronę miejscowości Chiang Kong. Wychodzimy zaraz, idziemy się wymeldować, ponieważ tutaj już to była nasza ostatnia noc i lecimy dalej w podróż. No właśnie opuszczamy nasz guest house i lecimy w kierunku stacji autobusowej. Także dzisiaj będzie podróż autobusem i zatrzymujemy się w jednym miejscu, o którym powiedziałem wcześniej. Także idziemy właśnie zrobić check-in, a w zasadzie to check-out. I cóż, mega miejscówka, bardzo polecamy. Wcale się nie dziwię, dlaczego tak wysokie są oferty na Agodzie, a tak się nazywa miejscówka Bed Friends. I jeszcze ostatni look na dzielnicę. Powiem wam, że grzeje teraz dość mocno. W Polsce jest godzina 4:33, czyli pewnie wstaje słońce, a tutaj już zbliżamy się do południa. Ulubiony rodzaj kierowców Azji, pan tuktukarz. Próbuje nam sprzedać tuktuka, a my potrzebujemy przejść zaledwie jakieś 500 metrów i już będziemy na stacji. Do jakiego sklepu zawitaliśmy? Jest tutaj Tesco, także przed odjazdem zakupimy sobie wodę. U nas kupujemy 4 torebki ryżu, tu się kupuje w workach. Dokładnie. O, jednak jest woda butelkowana w lodówce, proszę bardzo. Możemy zakupić. I jesteśmy właśnie na dworcu. Tak to się tutaj prezentuje. Powiem wam, że te murale, które się tutaj znajdują, na przykład jeden z nich, to jest coś niesamowitego. Cały dworzec jest w takich muralach i też widzieliśmy murale takie na zasadzie przyjaźni tajsko-laotańskiej, laoskiej, nie wiem. Jak ktoś wie, niech napisze w komentarzu. No i tutaj są takie po prostu busiki. My mamy jechać czerwonym busem i jedziemy do Chiang Kong. Także nasz bus startuje o godzinie 10 i z tego co dostaliśmy informację na recepcji, no to te busy jeżdżą co 2 godziny. Także jak widzicie, tak to się tutaj prezentuje. Wychodzi na to, że będziemy jechać prawie pustym autobusem, bo z tego co widzę jest dosłownie 2-3 osoby w środku. I tutaj już pan, że tak powiem, czeka. No zobaczymy. Ogólnie ludzie są tutaj pomocni. Zresztą już mówiliśmy wielokrotnie, że was nie zostawią bez środka transportu, bez noclegu, bez jedzenia i nawet bez rzeczy, których niekoniecznie w tym momencie potrzebujecie. Także jest to bardzo fajne, że zawsze chcą pomóc. Ale jest druga strona medalu, trzeba trochę uważać na ceny, pytać przed, nie? Bo jak zapytacie po, to już musicie zapłacić, bo w sumie już nie wypada zrobić inaczej, nie? Więc można się kłócić, ale to już nie jest dobra opcja. Tutaj nawet znajduje się cena naszej podróży, czyli będzie nas to kosztowało 65 batów i podróż trwa 2 godziny, więc myślę, że całkiem uczciwa cena. No to dobra, czas pakowania. Asia idzie z drugiej strony, czyli chce być dzisiaj kierowcą, bo tu jest ruch lewostronny. Jednak zmieniła zdanie, nie chce kierować tego autobusu, więc pójdziemy to w tą Lepiej, stronę. żeby mnie kierowała. Ja myślę, że jesteś dobrym kierowcą. Tutaj panowie pchają jakieś te. My idziemy do środka. Tak wygląda nasz autobus. O, już się trochę zapełnia. Coś tam ludzi weszło. Więcej. Możliwe, że jeszcze będzie dopełnienie autobusu później. Tak wygląda tutaj przewożenie rzeczy zabezpieczone z tyłu.
Tu pan jeszcze ma jakieś także będzie ciekawa podróż. Tutaj pan jeszcze coś dopakowuje. Dobrze, że można takim czymś przewieźć i że pan nie robi z tym żadnego problemu. I pyk, już zapakowane i zarąbiście. Mamy mały przystanek, bo pan rozwozi tutaj również produkty i mam wrażenie, że jest to po prostu zamrożone mięso. I pan sobie z wózeczkiem przyjechał, autobus się zatrzymał, pan z klapy rzeczy wyciągnął i zaraz wsiada do autobusu i jedziemy dalej. Busik się zatrzymał i mamy 15 minut do naszego hostelu. Także pani sobie tutaj przejeżdża. O, to była cudowna podróż. Mamy kilometr z buta, więc jest to 15 minut. Więc się przejdziemy, zrobimy check-ina i lecimy troszkę poogarniać, co się dzieje po okolicy. O, powiem tak, im wyżej na północ Tajlandii, tym temperatura rośnie i mam wrażenie, że jest po prostu mniej deszczowo. Także zobaczymy, co będzie na południu, bo z tego co widziałem, no to tam dość dobrze dolewa i to tak, że woda ulicami na niektórych wyspach potrafi płynąć. Pan nam tutaj zaraz przygotuje owocki. No i 20 tym razem jest za kilogram, bo jest waga. Dotarliśmy na naszą miejscóweczkę. Tak się oto prezentuje. No, tutaj jest przygotowany dla nas łabądź. Oj, widzę, że nie ma dwóch pościeli. To niedobrze. Tutaj znajduje się balkonik. Jak to się otwiera? Klasyczka. Cyk. Jeszcze na dole trzeba otworzyć. Proszę bardzo. Tak się prezentuje widok zza okna. Pan nam od razu powiedział taki bajerant trochę, bo mówi, że tylko tuk-tukiem się możemy dostać. A z tego co czytaliśmy, do miejsca, którego chcemy się dostać, można się dostać również innymi rzeczami. Więc zobaczymy, jak to będzie finalnie wyglądało. No ta odległość jest jakaś banalna, bo tam jest 9 km. Potrzebujemy tylko podjechać, więc nie ma daleko. Ale miejscówka całkiem sympatyczna. Tutaj jest jeszcze dodatkowo wiatrak. Tu już nam klimka chodzi na 21, jakieś malowi. No i tak wygląda tutaj toaleta. Tutaj są klapki nie nasze, zostawione, żeby można było skorzystać. Pyk, jest kibelek. Ciekawostka, z klimatyzacji idzie pyk, rurka. No i co? I tu jest od razu umywalka. I tu macie od razu prysznic, czyli, że tak powiem, bardzo wszystko skupione w jednym miejscu można załatwiać. Z racji tego, że temperatura daje trochę popalić, to na razie jeszcze zostajemy tutaj w naszym guesthouse'ie. No powiem wam, że jest dzisiaj upalnie, wszędzie tu jest asfalt, mieszkamy dosłownie przy takiej głównej drodze, więc no trzeba wziąć to pod uwagę, że może być trochę głośnawo. No i co? No i dopiero gdzieś za jakąś godzinę, dwie będziemy się wybierać na miasto, aż trochę ta temperatura zejdzie. A jutro zapraszamy was na przygodę kolejną, ale to zobaczycie już w jutrzejszym filmie. To jeszcze przejdźmy się tutaj po tym, jak to wygląda. Proszę bardzo, tu jest wyjście na ulicę, tu są jakieś panie, coś tutaj ogarniają, tu jest jakiś autobusik. Proszę bardzo, a my wychodzimy. Powiem wam, że odczuwalna to tak bliżej 40 jest niż 30. Jeszcze lampa jest sroga. Idziemy po prostu na Pattaja. Jest godzina 17. Tu już Asia czeka. Po
I jak, Asiu, warunki? Jest lepiej niż jak wysiedliśmy z busa, ale przyjechaliśmy koło południa, więc no było największa temperatura jaka mogła być była koło południa. Teraz jest trochę lepiej, ale dalej no jest palma. Jak dzisiaj. to w Tajlandii? Z głodu nie zginiecie, street food wciąż żywy, tutaj się jakieś rybki robią. No i lecimy na małego tripa. Wygląda na bardzo spokojne miasteczko. Tutaj się jakieś sesje zdjęciowe odbywają. Pani sobie fotki trzaskają na ławeczce. A my idziemy dosłownie parędziesiąt metrów na jedzenie. Patrzcie, na jaką profesjonalną knajpę trafiliśmy. Tak dawno nie jedliśmy, Dokładnie. żeby mieć w knajpce, ale widać, że to jest taki bardzo rodzinny biznes i cała rodzina tu pracuje. I w sumie wszystko jest takie jakby pod tarasikiem, więc siedzimy sobie na zewnątrz. Dokładnie. Tak to się prezentuje. Tutaj można sobie nawet siąść w ogrodzie. Także wygląda to przedobrze. No i co, wzięliśmy 2 pad thaie. Zobaczymy, co to nam przyjdzie. To mnie zawsze tutaj zastanawia, że oni ciągle pakują wszystko do plastiku, nie? I to jest takie trochę, może nie śmieszne, ale żyję na co dzień w Europie i u nas się mówi: nie używajmy plastikowych słomek, ograniczmy reklamówki, róbmy coś tam, gdzie jesteśmy w Azji i jest zupełnie odwrotnie, czyli jakby oni w ogóle na to nie patrzą, tylko to po prostu, no, pakujemy do plastiku, do plastiku, do plastiku i wszystko do plastiku, nie? Więc to jest taka odwrotność. Jakiego rozmiaru loda? Jakby rozmiar opakowania wskazywał, że lód będzie większy. Nasz spacer po Chiang Kong rozpoczynamy od wizyty na brzegu rzeki Mekong. Jest to popularne miejsce turystyczne ze względu na malownicze widoki i bliskość Laosu. Jest to idealne miejsce na relaks. Z dala przyglądamy się rybakom, którzy łowią ryby. Jest to również miejsce spotkań lokalsów. Po drodze spotykamy kilka murali oraz longboaty, które służą do łowienia ryb, jak również przemieszczania się po rzece. Przechodząc sobie tutaj nad brzeżem rzeki, mamy w zasadzie banany na wyciągnięcie ręki. Patrzcie, jest pyk, nie? Zielone banany. No coś niesamowitego. To jest taki spokój, to jest taki chill out nad tą rzeką, że po prostu chce się tutaj być. ไหนบอกว่าไปอันอบจจะให้สี่เดือน Dobrze, moi drodzy, właśnie przed chwilą zamówiliśmy tuk-tuka na jutro na 7:40 pod nasz guest house, żeby pan przyjechał i nas odebrał i zabrał pod granicę. Dogadaliśmy cenę 70 batów za osobę, więc jest bardzo ok. Nie chcieliśmy się za bardzo targować. Widać, że ten rejon trochę ucierpiał, a nawet bardzo ucierpiał na tych wszystkich wydarzeniach w ciągu ostatnich 2-3 lat. Więc stwierdziliśmy, że pan zaproponował rozsądną dla nas cenę. Ale ciekawostka, 3 godziny w autobusie jechaliśmy za 65 batów za osobę, a tutaj będziemy jechać, no podejrzewam 20 minut, bo to jest tam 9 km i już cena jest za 70 batów.
Ale oczywiście, trzeba to przyznać, tutaj mamy prywatny transport, tak? Czyli pan nas zawiezie naszą dwójkę, ewentualnie jak kogoś złapie, to więcej osób, ale raczej nie. Więc widzicie teraz, jakim transportem się będziemy jutro poruszać na sam początek dnia. Także cena do zaakceptowania, dogadaliśmy się z panem i pan nawet dość mówił po angielsku, także bardzo fajnie. Ale widać, jest tutaj taki trochę niedobór tych turystów, bo jest przepiękna promenada, którą się przechadzaliśmy. Są ścieżki rowerowe, są murale, są hotele wybudowane nad Mekongiem, ale kurczę, tak ludzi europejskich za wiele nie ma i za wiele osób odwiedzających też nie, więc tak się sytuacja układa w Chiang Kong. Popatrzcie, tak właśnie wygląda młody imbir. No ja nie powiedziałbym, że to ma taką tutaj łodyżkę, jest taką zieleniną. No i młody imbir stosuje się, z tego co pamiętam, do pad thaja chyba. Ogólnie młody imbir ma to do siebie, że ma dużo lżejszy smak i jest łatwiejszy po prostu do zjedzenia. Bardzo jaka przepiękna kiełbaska tutaj pani sprzedaje. I można bez sanepidu? Można. Bardzo znaleźliśmy ogórki. Pozdrawiam mamę, robimy mizerię. Proszę bardzo, szparagi tutaj za 45 batów. A tutaj ma pani starszy imbir po 10 batów. Czyli taka tacka kosztuje złoty 30. Powoli zapada zmrok, otwiera się targ, na którym można spotkać tradycyjne tajskie dania. Dodatkowo spotykamy przeróżne stoiska z ubraniami. Od razu widać po cenach, że ten lokalny market nie jest zrobiony pod turystów. Zmrok już zapadł całkowicie. Jutro czeka nas długi dzień, więc idziemy zbierać siły do naszego noclegu. O, 7-Eleven to jest takie miejsce, do którego przychodzi się czasem zażyć chłodniejszej atmosfery. My zrobiliśmy małe zakupy na dzień jutrzejszy, dosłownie woda, jakieś małe snaki, bo będziemy dość długo w podróży. Najprawdopodobniej będziemy w podróży jakieś 12 godzin z tego wychodzi, bo mamy transport od 7:40, a na miejscu będziemy dopiero o godzinie coś koło 7, 8? Zobaczymy jutro. Jakoś tak, zobaczymy. Także z tego przepięknego miejsca na rogu dwóch ulic chcieliśmy wam serdecznie podziękować za oglądanie tego materiału. Jutro będzie turbo ciekawie, więc mega zapraszamy. Trzymajcie się ciepło. Cześć!